Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, czy w Polsce następuje tak naprawdę zmiana ustroju. Czy przez miesiąc swojej działalności nowy prezydent wpływa tak bardzo praktycznie na rząd, że nasz system zaczyna się zmieniać, nawet bez zmiany konstytucji. Czy tak się rzeczywiście dzieje? O tym za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi. Jak zawsze bardzo pozdrawiam wszystkich patronów, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Namawiam wszystkich do dołączenia do tego grona, bo dzięki Wam ten program istnieje, jest w 100% niezależny. Tyle zapowiedzi, zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Grzegorz Stroczyński, Gazeta.pl i TOK FM. Witaj, dzień dobry. Rafał Ziemkiewicz, Republika i Do Rzeczy. Pełen pluralizm. No i jak Wam się pierwszy miesiąc działalności Karola Nawrockiego podoba? Namściłeś go. Wydaje mi się, Pamiętam, że miałem wrażenie, że stałeś na tym wiecu, na którym on rozpoczynał swoją działalność. To był na konwencji wyborczej. To był jakiś zupełnie inny człowiek niż ten, którego obserwujemy w ciągu tego miesiąca. No cóż, zobaczyłem potencjał. A tak poważnie to zobaczyłem wtedy, bo zaczęło się od tego, że po prostu widziałem, że Karol Nawrocki musi wygrać i to było pierwsze, co mnie ucieszyło. To znaczy, nie wiem, czy będziemy wracać do tego jeszcze, do błędów, ale powiedzmy tak, że zbudowanie polaryzacji miał chłopiec z dobrej rodziny i chłopak z blokowiska. To już wiadomo było, że chłopak z blokowiska jest na wygranej pozycji, a jeżeli do tego to jeszcze było plebiscytem, czy ci się podobają rządy Tuska, czy ci się nie podobają rządy Tuska, to już w ogóle było po klocach. Znaczy, po ptakach było pod sam koniec, kiedy Tusk się włączył w kampanię. Rzeczywiście to się zrobił plebiscyt. Jesteś za rządem, czy przeciwko rządowi? Ale ono od początku było, bo mógł przecież Rafał Trzaskowski spokojnie się odkleić od rządu, mówić, że on tutaj rządzi w Warszawie, on nie odpowiada, ale to już jest jego problem. Natomiast dość szybko zauważyłem, że Karol Nawrocki w miarę jak jechał po tych 300 tam chyba miejscowościach, bo początek był fatalny, ta inauguracja, odczytane jakieś przemówienie z kartki. Skądinąd wiem, że decyzję Jarosław Kaczyński podjął w czwartek wieczorem. Bo jeszcze w czwartek my tej samą sobotę robiliśmy jako Fundacja Pietrzaka wręczenie nagród, który jedną z nich odbierał prezes IPN-u i jeszcze w czwartek rozmawialiśmy i on powiedział, tak rano muszę być na tej konwencji PiS-u, ale już po południu będę wracał. Czyli decyzja zapadła w czwartek wieczorem i fatalny ten początek, źle to było oczywiście pierosko rozegrane, ale potem było tych 300 miejscowości i po prostu widziałem, jak na każdym tym wiecu on się budował jako kandydat, jak zresztą dostawał, potem były niesamowite rzeczy się działy. Też było widać, że taka nadzieja została pchnięta w ten, umownie mówiąc, prawicowy elektorat, że tam niemalże ludzie chore dzieci przynosili, żeby on ręce nałożył i uzdrowił. No to żartuję, ale takie nastroje. No i potem stopniowo coraz bardziej się przekonywałem, że będzie dobrym prezydentem i myślę, że w ten miesiąc to pokazał, że radzi sobie bardzo dobrze. No. Na razie to widzimy tylko w kontekście oczywiście bieżącej polityki, bo jeszcze żadnych strategicznych decyzji, owoców nie poznajemy. Grzesiek, jesteś w równym zachwycie? No po tej drugiej stronie, jeżeli mam relacjonować, co się dzieje po drugiej stronie, no jest może nie tyle zachwyt, co pewien dysonans poznawczy. Dysonans poznawczy. No, Dominika Wielowiejska chwali w mediach tych, którzy czytają Silni Razem, chwali prezydenta. I co więcej, jest, nie chcę też przesadzić z tym, ale jest w tym antypisowskim środowisku również pewien taki klimacik, może nie podziwu, ale takiego, że kurde, daje radę koleś.
Zwłaszcza po tej wizycie w Stanach, która no mimo, że tam już takie najbardziej oszołomskie środowiska po tej drugiej stronie próbowały, nie wiem, czepiać się angielskiego, jakichś kompletnych didaskaliów, no ale dla każdego jest jasne, że ta wizyta była bardzo sprawna. Zawsze są Bardzo tacy dobrze. eksperci, którzy mówią, eksperci Tak. od protokołu, że tak. wysunął nie tak rękę. No tak, albo coś. Ale zauważyłeś, Tam miała strój, który był troszkę ten... no może nie, ale zauważam, że ci eksperci, którzy to robili w wypadku Andrzeja Dudy, to oni się już nie pojawiają. To już są jacyś tacy eksperci, których musisz długo szukać w internecie, żeby Jest zobaczyć, coś- co to za ekspert. Tak, jest coś w Nawrockim takiego, czego nie podjąłbym się chyba tak dokładnie zdefiniować, co powoduje, że bardzo trudno go... On jest na tyle utwardzony po tej kampanii, która była koszmarna, że bardzo trudno go wyśmiać, wszystkie, nie czepiają się go te wszystkie rzeczy, które się czepiały Dudy, to znaczy żarciki, tu po angielsku nie tak, tu coś, prawda, cień mgły i tak dalej. Więc w tym sensie rzeczywiście ten miesiąc, pierwszy miesiąc Nawrockiego, to jest jego wielki sukces. Powiedział dziennikarz. No to trudno się wspierać teraz. Tak, ale nie, Sytuacji. nie, no ale nie jest to Nie. odosobniony pogląd Tak. po tej drugiej stronie. No, Jasne. znaczy, wiesz, jeżeli jesteś, a jeszcze są dziennikarze, którzy jakby nie są na tyle plemienni, że są w stanie, wiesz, no jak dobrze idzie komuś, kogo nie popierałeś, czy jesteś jakby ideowo po drugiej stronie, no to jesteś w stanie przyznać, jak coś Tak, nawet wychodzi. No. wczoraj przeczytałem wieczorem Jakub Żulczyk, który tu zresztą był i mieliśmy bardzo fajną rozmowę, jeśli nie widzieliście Państwo, polecam. No, ale na pewno nie jest to konserwatysta i człowiek prawicy. Przychodzący z drugiej strony też napisał, że ta wizyta w Stanach była ewidentnym sukcesem i oburzał się próbami potępiania go z drugiej strony. No dobra, ale poza tym, że mu dobrze idzie, tak? No bo ewidentnie mu dobrze idzie, można się z nim zgadzać czy nie Ale zgadzać. miodowy miesiąc, pamiętaj, że to jest miodowy miesiąc. Za chwilę może być, wiesz, Nie, prawda? Ale- Tu się wreszcie mogę z czymś nie zgodzić. Nie ma miodowego miesiąca już w polskiej polityce. Nie, to atak był od pierwszej chwili, jeszcze zanim wygłosił orędzie prezydenckie, to pierwsze inauguracyjne przy zaprzysiężeniu, to przecież Donald Tusk zrobił jakieś takie preorędzie, które miało zirytować te. Więc tu miesiąca miodowego nie było. Ja bym dodał jedną rzecz. Łatwo wypadać, bo wypada się zawsze na jakimś tle. I po prostu łatwo dobrze wypadać Karolowi Nawrockiemu na tle Donalda Tuska, który jest lamidak w tej chwili, jak to Amerykanie mówią, jestem przetrąconą kaczką. I przede wszystkim to nie chodzi nawet o to, że jest zmęczenie, no on już tam 2 lata, niby tylko rządzi 2 lata, ale też rządy są bardzo emocjonalnie wyczerpujące, bo to jest cały czas na najwyższym diapazonie i nieustające jak w operze, biegniemy i cały czas stoimy w miejscu, akcja się kończy, a my te... Więc pomijając to wszystko, to widać jedną rzecz, że Donald Tusk, czyli obóz rządzący, bo tam nie ma nikogo innego, tylko sam Tusk zmonopolizował całe myślenie, nie miał żadnego planu B. Po prostu było założenie, Rafał Trzaskowski wygrywa wybory i wtedy robimy to i to. I w ogóle nie było cienia takiej refleksji, a co jeżeli Rafał Trzaskowski przegra wybory? Prawdopodobnie, jeżeli ktoś takiego coś by powiedział, to powiedział, weź, nie, zego. Nie ma takiej opcji. I dlatego teraz naprawdę tam widać jakie totalne pogubienie, no bo oni nie wiedzą, co robić. Nie mają żadnego pomysłu. Jedyny pomysł, na przykład dlaczego Nawrocki dobrze wypada. Ja teraz w Karpaczu rozmawiałem z jednym z wybitnych polskich lekarzy. Rozmowa była prywatna, więc nie powiem z nazwiska, ale jest to nazwisko bardzo znane. Który powiedział, z mojego medycznego punktu widzenia ten Nawrocki to jest człowiek, który nie ma układu nerwowego. Mówię, o co panu chodzi, panie profesorze? Jego nie można wyprowadzić z równowagi. To jest bokser, to po prostu widać, boks tego uczy, tak, że to, kto komu zabierze nerwy, ten go zaraz trafi. Widać i jego nie można wyprowadzić z równowagi. Cała sztuka PR-owska Platformy Obywatelskiej była oparta na tej teorii Ostachowicza o małpie w klatce, prawda? Walimy prętem po klatce, małpa krzyczy. I Jarosław Kaczyński był na to podatny. On jest taki inteligencik z Żoliborza i jest bezradny wobec chamstwa zwłaszcza, więc stąd te 8 gwiazdek, stąd te palikot, te plugastwa o bracie, o mamie i on zawsze odpalał, prawda, i mordy zdradzieckie wyskakiwał tam w żadnym trybie i tym się karmiło, jechał.
A Nawrockiego, no już chyba wszystko na jego pojechali. I co on pierwsze słowa wychodzi w tym orędziu inauguracyjnym, mówi, byłem podle atakowany ja i co gorsza moja rodzina, ale ja wam to po chrześcijańsku wybaczam, a w oczach widać, jak was dopadnę, to zabiję. Ale nie będę o tym gadał, tylko... Więc brak To układu, nieprzypadkowo założyłem tę koszulkę. tak, brak układu nerwowego, ja się zgadzam z tą obserwacją Rafała, jest najlepszą kwalifikacją do polityki, zwłaszcza bardzo spolaryzowanej. Bo oczywiście niegdysiejszych wrogów, którzy na ciebie pluli, ty plułeś, musisz za chwilę przygarnąć, bo robisz z nimi koalicję albo przeciwko jeszcze większym wrogom. No to wszystko się w spolaryzowanej polityce, a może i każdej wydarza. Więc to jest świetna kwalifikacja. Natomiast ja mówię w tym sensie, że to jest miesiąc miodowy, że kampania wyborcza polegała na tym, że druga strona, która też, nie ukrywajmy, to jest połowa Polski. Połowa Polski głosowała na Trzaskowskiego, połowa plus na Nawrockiego, więc nie jest tak, że jest jakaś, prawda, że mamy nierówne siły, są siły równe. Ta połowa Polski została przekonana, że oto mamy do czynienia z kandydatem niewybieralnym, gangusem, przestępcą, Alfonsem i co tam jeszcze. I w tym sensie to jest kanał, że jeżeli tak sponiewierany kandydat wygrywa wybory, no to cokolwiek on by nie robił przez pierwszy miesiąc, jeśli nie będzie się czołgał i nie wiem, wychodził pijany na dach tego Pałacu Prezydenckiego i krzyczał Legia Pany, albo tam, nie, chyba nie Legia Pany, tylko inny. Jakiś, To nie, Panie, kto, Pany, to nie wiem, nie kto Pany, z to kim nie ma, Legia. no tak, nie wiem, kto z kim ma zgodę, więc Gdańsk z Warszawą, czy nie. W każdym razie, no właśnie. W każdym razie chodzi mi o to, że oczekiwania po tej drugiej stronie są bardzo zaniżone. Ludzie zostali przekonani, że to jest kandydat niewybieralny, straszny. Nagle Nawrocki jedzie na salony do Trumpa i mówi po angielsku, prawda, równie dobrze jak Tusk, jeśli nie lepiej. Tusk przecież ze swoim akcentem, jak się go posłucha, no to jest podobny poziom. Więc rozumiecie, no w tym sensie to jest miesiąc miodowy, że jak przyjdzie to otrzeźwienie, no to prawdopodobnie te oczekiwania, czy te siły będą bardziej wyrównane. Pewnie Teraz to- rzeczywiście jest Nawrocki, któremu świetnie idzie i rząd, któremu nic nie idzie. Więc wiesz, no, na tle rządu i emocji społecznej, antyrządowej to jest po prostu Nawrockiemu łatwiej. A co będzie dalej, to nie wiadomo. Ja mam wrażenie, ja sam nie wiem, czy mi się to podoba, znaczy podoba mi się to, że jest coś nowego na polskiej scenie, tak? I mam wrażenie, że to jest kompletnie nowa jakość, bo ten facet przyszedł spoza partii. Znaczy on się nie nauczył tego wszystkiego, że tego nie można, tu nie wypada, tu trzeba tak się zachować, tu muszę uważać, bo jak jak zrobię coś, czego tam Jarosław nie lubi, to tam będą jakieś tam konsekwencje. Mam wrażenie, że on tego wszystkiego nie wie. On był gdzieś indziej, wychowywał się gdzieś indziej, na tych podwórkach, na tym stadionie, a też przecież na uniwersytecie i w muzeach, ale w jakimś swoim innym świecie został do tej polityki wciągnięty nagle, jeszcze ze swoją tą siłą, z tym temperamentem i gra zupełnie inaczej niż to było ustalone. Mam wrażenie, to jest teza, którą chcę postawić i chcę, żebyście z tym się skonfrontowali, że w Polsce w tej chwili, że on metodą faktów dokonanych zmienia ustrój państwa. Ponieważ on używając tylko tych narzędzi, które są prawnie dostępne. A jaki my mamy ustrój państwa? Mamy ustrój państwa taki parlamentarno-prezydencki, tak? Rządowy, rządzi, wiem, że powiesz, że jest burdel. Nie, chciałem powiedzieć uprzejmie, że mamy ustrój hybrydowy, ale skoro się upierasz przy słowie na B, no to tak, bo są generalnie ustroje prezydenckie i gabinetowe, a my mamy, no właśnie, hybrydowy. Ale do tej pory, wiadomo, było tak. To jest genialna intuicja ojców założycieli, że tak jest, tak, moim zdaniem. ale to za chwilę do tego dojdziemy, ale było tak przez przez 35 lat, tak, że rządził rząd, prezydent coś tam, czasami coś interweniował, czasami coś naciskał, ale jednak to był rząd. I tak było, oczywiście ci poprzedni prezydenci mieli tam różne wpływy, mniejsze lub większe, ale raczej mniejsze. No i to nagle przychodzi ktoś i po prostu bierze każdy i poważnie traktuje to prawo do weta. I co uważa, że jest niestosowne, albo nie chce, albo mu nie pasuje, to wetuje. I stawia rząd w bardzo trudnej sytuacji. I czy nie jest tak, że za chwilę ten prezydent będzie to pierwszy przedstawiciel nie rządu, który, w sensie nie przedstawiciel rządu, który realnie wpływa
na to, w jakim kierunku są podejmowane decyzje przez rząd, no bo rząd będzie musiał brać pod uwagę to, że jak on za chwilę zawetuje nam kolejne 60 ustaw, no to będą albo wyprzedzać go, albo będą jakoś omijać, ale on będzie miał realny wpływ. I pomimo tego, że nie zmieniła się konstytucja, to wpływ tego prezydenta na politykę państwa będzie dużo większy niż kogokolwiek wcześniej. Przecież ja się muszę, zanim przystąpimy do poważnej analizy naszego ustroju i perspektyw, ku czemu zmierzamy, to nie zgodzę się z oceną twojej przeszłości, bo było bardzo Mojej różnie. przeszłości? Nie, z twoją oceną, przepraszam, przeszłości w kontekście, że zawsze prezydenci panowali, a rząd rządził. Wcale tak nie było. Wałęsa był prezydentem nieznośnym, właściwie, który codziennie wszczynał jakieś awantury i dlatego chyba właśnie po pierwszej kadencji... Przecież zamach stanu chciał zrobić, zniszczyć demokrację. Nie pamiętasz tego? Nie, pamiętam, ale to już pomijając jakby to, bo hasła wojny Obiad polsko-polskiej są od czasu Roadu mniej więcej te same i Tak, wojny na górze. Więc tu się nic nie zmieniło, ale on był rzeczywiście nadaktywny i ludzie szybko stracili, właściwie przestali nadążać. O co mu właściwie chodzi, poza tym, żeby ciągle robić zadymę. Dlatego uważam, przegrał. Potem był Kwaśniewski, który był z pozoru bardzo spokojny, ale przecież też się mówiło o szorstkiej przyjaźni między nim a Millerem zwłaszcza. Że Miał wpływ. Miał wpływ. Potem, no cóż, okazało się, że tak naprawdę zgodnie to, taka zgoda między premierem a prezydentem to była tylko wtedy, kiedy premierem był brat bliźniak prezydenta i prezydent nie wetował niczego, ale dlatego, że wcześniej jako brat to chyba on bardziej inspirował, co ma być zrobione. Ten ustrój po prostu skazuje na stały spór między dwoma ośrodkami władzy, bo tak została skonstruowana konstytucja, która moim zdaniem nie była, wszedłem w polemikę, zanim usłyszałem tezę, nie była jakąś tam intuicją ojców założycieli, tylko pamiętajmy, że ta konstytucja przeniosła tak zwaną małą konstytucję, a mała konstytucja to był taki traktat rozejmowy kończący wojnę na górze. Tak. Rozejm z natury swojej jest nietrwały i to było, że każdy został na swoich pozycjach, w związku z czym, a pewne rzeczy zostawiono tak, że nie wiadomo co, wiedzą, że ja urosnę na przyszłość, to wtedy to zdefiniujemy w korzystne dla mnie. I stąd ta przedziwna sytuacja tak zwanych resortów prezydenckich, które prezydent niby nadzoruje, ale nie wiadomo na czym ten nadzór polega i jakie są tam jego kompetencje. I stąd ta przedziwna sytuacja, bo tyle sobie Wałęsa wtedy wywalczył, że nie był w stanie zdobyć władzy, o jakiej marzył. Przecież on cały czas chciał rządzić dekretami, jak Macron, znaczy jak prezydent francuski. Wtedy to się nie zmieniło od tamtych czasów we Francji. Ale tego sobie nie wywalczył, ale wywalczył sobie prawo psucia roboty rządowi. W związku z czym prezydent ma władzę psuja, nazwijmy to, i rzeczywiście trudno rządzić przy jego obstrukcji, ale też on też nie bardzo może rządzić, chyba że trafi na rząd, który albo z życzliwości będzie jego rządem, albo będzie zbyt słaby, i będzie ustępował. Więc właściwie to, co kto może, to jest cały czas u nas ustalane na bieżąco w praniu i każdy kolejny przedmiot sporu jest okazją do ustalenia, czy Leon, czy jego dzieci. To prawda, ale to prawda, że to zawsze tak było, tylko że nigdy chyba do tej pory prezydent nie wywalczył sobie, też w tak krótkim czasie, tak dużego wpływu na to, co się dzieje. Owszem, Kwaśniewski bo miał silną pozycję, miał silną kancelarię, miał tam tych macherów politycznych bardzo silnych. Potem w zasadzie, jak był Lech Kaczyński oczywiście i Jarosław, to było inaczej. No ale Komorowski, Duda, prawda, to od czasu do czasu na coś tam wpłynął. Mówię się, że to żyrandol, że w pałacu nuda. No teraz okazuje się, że pałac jest równie silnym ośrodkiem władzy, tak? I ja stawiam taką tezę, że to się właśnie przesuwa i że wszyscy tak się przyzwyczają do tego, że ten prezydent powinien mieć większy wpływ, że jak po zmianie parlamentarnej, oczywiście nie wiemy, jak na końcu to będzie, że będzie dużo łatwiej przekonać wszystkich do tego, żeby w jednym miejscu umieścić tę władzę. No zobaczymy. Pamiętajcie, że oczywiście taktyka wchodzenia w ostry spór z rządem ma też pewne niebezpieczeństwa. Znaczy jak przesadzisz, to zostajesz Wałęsą, którego ludzie nie znoszą, bo tylko zadymy, tutaj nam Ruski siedzi na głowie, tutaj coś, a ten tylko wetuje. Jezus Maria, już niech ten rząd trochę porządzi, a nie mu ciągle wetuje. Więc jest niebezpieczeństwo oczywiście, że to się tak skończy. Wydaje mi się, że
sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, to jest sytuacja, w której oba główne obozy świetnie rozumieją, że muszą jakoś reanimować polaryzację. To znaczy, że polaryzacja, która zdycha, chociaż oczywiście to jest trochę moje myślenie życzeniowe. Ja biorę jakby... Jesteśmy tu... Tak, ja biorę taką nakładkę na to, że ja trochę bardzo nie lubię polaryzacji, więc ja oczywiście zawsze mówiłem, że już dosyć tej polaryzacji, ona się świetnie trzyma. Ale nie, no w tych wyborach widać było, że jednak te 30% plus raczej z dużym plusem. Już tego sporu Platforma PiS nie chce. I Nawrocki w jakimś sensie też jest... Więcej. No przecież w Tak. pierwszej turze 50% miał niepopis. Tak. Więc Nawrocki jest też trochę tego symbolem, bo on jest jednak od innej małpy. To nie Tak. jest pisowiec, to nie jest ktoś, kto działa jak pisowiec. On jest jeszcze nie wiadomo trochę czym. No na razie wszedł z futryną, a co będzie dalej, to zobaczymy. Natomiast ewidentnie jest tak, że działania Nawrockiego, ostrość Nawrockiego, pięściarstwo Nawrockiego, te wszystkie cechy, o których mówiliście, co Rafał powiedział, że brak układu nerwowego, co jest dobrą cechą w polityce, że to w tym sensie reanimuje polaryzację, że widać, że rząd nagle się potrafi ogarnąć w jakichś sprawach. Znaczy, ja wiem, że zaraz się uśmiechniecie i że jest tam oczywiście rozlazłość, ale ja obserwuję, że w tym obozie rządowym panuje większa mobilizacja, większa jakby koalicjanci zamiast kłócić się między sobą, kłócą się z Nawrockim, wszyscy razem, prawda? Wróciliśmy do dwóch bloków, które się nawalają. Blok prezydencki plus PiS, który tam kibicuje, prawda? I Konfederacja trochę się nawala z Konfederacją, i blok rządowy, który ma wreszcie porządnego przeciwnika. Nie Dudę, który mówi o jakiejś koncyliacji, tam coś może zawetuje, ale generalnie to nie wetuje. I trochę Tusk wychodzi i mówi, że ten Duda jest straszny, chociaż nie jest straszny tak naprawdę. I ma naprawdę zwierzę przed sobą, które ma kły, ma pazury i potrafi gryźć. No i to jest sytuacja z punktu widzenia polaryzacji układu rządowego też wcale nie taka zła. Ale tu się nie zgodzę, bo ta polaryzacja, jeżeli utrzymuje się na poziomie partyjnym, Platformy z PiS-em, bo przecież jednak zawsze tym głównym potworem był Jarosław Kaczyński, a nie prezydent. Prezydenta raczej starano się ośmieszyć, że jest niesamodzielny, że ten, prawda, jak z ucha prezesa, Adrian, co tam stoi w przedpokoju i nie może się do prezesa nawet dopchać. I tutaj, jeżeli utrzymuje się ta polaryzacja na poziomie partyjnym, a się utrzymuje, no wystarczy włączyć Republikę. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo nie chce, to niech włączy bez dźwięku i tylko zobaczy te paski czerwone. Nie ma żadnej wątpliwości, że tutaj jazda jest. A jednocześnie prezydent nie daje się sprowokować, nie włącza się, nie odpowiada, nie włącza się w polaryzację, no to ona zaczyna jakby umieszczać się automatycznie ponad polaryzacją. I myślę, że to jest to, o co walczy w tej chwili Karol Nawrocki, że przecież on nie wygrał wybory jako kandydat PiS. On wygrał wybory jako kandydat obozu każdy byle nie Trzaskowski, nie? Taka była druga tura. Jemu jest tak ideowo bliżej do Konfederacji, do tej narodowej części Konfederacji, także co mnie oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Więc tutaj może dużo ugrać na tych kompetencjach, jakie ma w tej chwili. Zgadzam się, że są niebezpieczeństwa. O jednym z nich Grzegorz powiedział, że weta nadmiernie rzucane mogą mu zrobić opinię awanturnika. Z drugiej strony jest też niebezpieczeństwo, że jak będzie kolejne narzędzie, które ma, że będzie zasypywać rząd projektami, to rząd może mając większość parlamentarną projekt tak zmienić, że paroma słowami, że to będzie odwrotny zupełnie projekt i jak potem prezydent będzie musiał zawetować swój własny projekt, nie bardzo będąc w stanie wytłumaczyć ludziom, o co mu właściwie chodzi, bo to przecież jego projekt, a tam takie drobne, prawda, jak lub czasopisma, jakieś takie drobne detale, to są nie do wytłumaczenia PR-owsko. Więc to są takie niebezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że przyszłość to nie jest polaryzacja, to nie chodzi o polaryzację na osi między obozem... Znaczy reanimację dotychczasowej polaryzacji. Nie, chodzi o inną polaryzację. Tylko o pozostawienie na tej polaryzacji i grę na lidera jakiegoś takiego szerszego obozu, który na razie może się składać z pisowców i konfederatów, a być może będzie oferta dołączenia dla innych. Obozu budowanego, jak sądzę, to jakbym przynajmniej ja szedł w tym kierunku, zaznaczam, nie pełnię żadnych funkcji na dworze Karola Nawrockiego, ani tam nikomu nie doradzam.
Nie, zgłosiłem gotowość, ale na razie nic z niej nie korzystam. Może zgłosiłem ją publicznie, więc może nie dotarła. Ale nie o to chodzi. Mówię po prostu w imieniu swoim, no, tego co myślę. Nie mówię, że tam tak jest, tylko że ja bym tak robił na miejscu ludzi pana prezydenta, żeby budować jego pozycję poza tą dotychczasową polaryzacją. Na haśle niech ktoś wreszcie tym państwem rządzi. Niech to przestanie być państwo z dykty. A kto ma rządzić? No ten, kogo wybieracie. I tutaj, o ile wybory Trzaskowski czy Nawrocki były pół na pół, ale jak się ludzi spyta, czy powinien rządzić prezydent, czy powinien rządzić rząd partyjny, koalicyjny z reguły, z zasady, to zdecydowana większość Polaków chce, żeby rządził konkretny człowiek. Taka jest logika. Głosujemy na konkretnego człowieka i on jest odpowiedzialny. A w wyborach parlamentarnych stawiamy krzyżyk przy konkretnym człowieku, ale wchodzi do Sejmu przeważnie zupełnie inny i to nie wyborca, tylko prezes partii o tym decyduje. Partie się dogadują na niejasnych zasadach, potem nic im nie wychodzi, a potem mówią, że to nie moja wina, tylko koalicjanci byli beznadziejni i cały cyrk się powtarza. Więc myślę, że potencjał ogromny, zresztą w środku prezydenckim się o tym już jasno wyraźnie mówi, zmienić konstytucję i zmienić ustrój na ustrój prezydencki. W tym sensie to, co mówisz, jest słuszne, tylko że tego się nie da zrobić siłą rzeczy po prostu tylko tak na faktów dokonanych, czy dlatego, że prezydent jest silny, a premier jest akurat słaby, bo może przyjść inny premier, który będzie silny, tylko trzeba po prostu zgromadzić większość konstytucyjną w parlamencie. A to jest... A na to się nie zanosi. No, teraz nie, ale w przyszłym parlamencie to trudno powiedzieć. Poza tym, moim zdaniem, nastrój się może tak zmienić, nie? Że ludzie już będą tego, żeby oczekiwanie społeczne może być takie, żeby tą konstytucję zmienić. Ale czy też nie jest tak, że ten duopol jednak się którego tak bardzo nie lubimy, Tusko-Kaczyński się kończy, no bo tu jest nowy gracz, tak? Znaczy, że jest nowy Kaczyński, który jest inny niż Kaczyński. Nie ma tych cech, które tak łatwo atakować. Atakowano go strasznie w kampanii, ale atakowano go za rzeczy, No których ustał i to jest w ogóle dziwne. on nie robił. To jest po prostu dziwne, że on ustał. Bo nie atakowano go za to, co on powiedział, tak? Czy co zrobił na oczach wszystkich. Tak się Kaczyńskiego atakuje, tak? Bo Kaczyński co jakiś czas ma taką zdolność do powiedzenia jakiejś frazy, która po prostu wprawia wszystkich w drżenie i bardzo łatwo można ją obrabiać, nie? I prowokowany jeszcze przez drugą stronę. Ten w ogóle tego nie ma. Nie? Więc trudno go, nawet ludzie, którzy są o innej wrażliwości, jak siedzący tutaj kolega Grzegorz, tak? Czy jak mówiłem Jakub Żulczyk, czy iluż mam znajomych, którzy ewidentnie są liberalni, no może nie mówią z zachwytem, Nie, ale jestem liberalny. ale nie, nie prawicowych, tak, żeby uprościć, doceniają, że tam jest poważny gracz i którego nie można tak po prostu z niego łatwo zakpić, opluć. Znaczy opluć można, ale jakby nieskutecznie. No, nie ma tego, co ma Jarosław Kaczyński. No poza tym, że pojawia się ktoś, kto po prostu prawdopodobnie, to jest moja druga teza, że on już zaczyna brać władzę po Kaczyńskim. Nie? Oczywiście, że to jest długi proces, ale jak ludzie sobie zadawali pytanie, no, kogo namaści Jarosław Kaczyński na swojego następcę, to ja zawsze uważam, nikogo nie namaści, bo po prostu Jarosław Kaczyński nie chce władzy oddawać, a kto go zastąpi? No ten, który sobie tę władzę weźmie. Jest wielu, którzy się szykowało do tego, ale żaden nie miał tyle siły. To nagle stoi zawód gości, co, tylko że wszystko. jedna uwaga, zanim Rafał powiesz, że musimy się... oczywiście możemy spekulować i tak dalej, tylko pamiętajcie, że naprawdę to jest specyficzny czas. To znaczy jest facet, który, tak jak powiedziałem, ustał, chociaż nie powinien ustać. On w jakimś sensie budzi podziw również tej drugiej strony. Mogą go nie znosić, ale myślę sobie, kurde, Alfons Gangus, przecież niewybieralny. Stoi, jedzie do Trumpa, mówi po angielsku, jest w ogóle, zachowuje się i tak dalej. To jest pewien rodzaj, nie chcę powiedzieć taryfy ulgowej, ale pewien rodzaj... Zaniżonych oczekiwań. Zaniżonych oczekiwań, trochę może jeszcze inaczej bym to nazwał, ale w każdym razie takiego podziwu, ukrywanego podziwu, prawda? Wbrew własnej woli podziwiasz kogoś, kogo nie lubisz, nie szanujesz, nie głosowałeś na niego i tak dalej. To jest raz. Dwa, pamiętajcie, że rząd jest po prostu w fatalnym dole. Ten rząd przez 2 lata się tak skompromitował, że na jego tle po prostu, nie wiem,
wiem, jakiego tu porównania, kogo tu wstawić, że wyglądałby jak zbawca narodu. No prawie, że każdy. Dlatego, że po prostu wszystko tym kretynizmem, dudnieniem o tych rozliczeniach, tymi giertychowaniem, pińskowaniem, tymi bzdurami wszystkimi, po prostu tak ludzi już zeźlili tym, że nie potrafili się w żadnej sprawie, poza gadaniem o rozliczeniach, co oczywiście wiadomo było, że to nie, te oczekiwania, że wsadzać, tak dalej, to w Polsce po prostu takie rzeczy się nie zadzieją nigdy, że po prostu położyli totalnie rzeczy, które mogli załatwić, mogli wiele rzeczy ogarnąć, które leżały i których mogli się zająć, a się nie zajęli. W związku z tym zeźlenie na rząd jest tak duże, że to niesie w tej chwili Nawrockiego. Czy tak będzie dalej? Czy nie jest tak, że rząd się jednak ogarnie? Czy nie wiem, wymienią Tuska na Sikorskiego, chociaż to będzie dopiero kabaret, ale dobrze, moim zdaniem to jest najbardziej przeceniony polski polityk, ale z niejasnych powodów po twojej stronie, że jakiś entuzjazm budzi Sikorski. Ja myślę, że taki cyniczny entuzjazm. Jestem przekonany, że z Sikorskim jest jak z Korwinem. Jak chcesz go zniszczyć, to daj mu mikrofon, 10-15 minut pozwól mówić. Wystarczy, żeby Tak. tweetował to, co tam mu przychodzi do głowy. Okrutni jesteście. Nie jesteśmy, ale w życiu jest okrutne. I Ale chodzi o to, że być może kogoś tam podmieniał, być może się ogarnął, być może pod wpływem Nawrockiego trochę się ogarnął i naprawdę ten moment może się za chwilę zmienić. Może my też jesteśmy naprawdę w tak geopolitycznie niestabilnej rzeczywistości, że chodzi mi o to, że dla Nawrockiego w tej chwili wszystkie wiatry wieją jakby w jego żagiel. On ma jeszcze jedną rzecz. Jeśli już zacznij od... Już chciałem o rządzie, zanim wrócimy Dobra. do Nawrockiego, bo skoro ten wątek się otworzył. Ja się nie zgodzę, że rząd jest, nie nazwałbym tego, że rząd jest w głębokim dole. Rząd jest w głębokim kryzysie systemowym. To jest... Oni po prostu nie są w stanie rządzić i to wynika z systemu, czy raczej z braku systemu. To jest rekordowy rząd do Księgi Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę ministrów, wiceministrów. Nie ma czegoś takiego. Była nigdzie na świecie, w tym sensie mówię. Była zapowiedziana rekonstrukcja, było zapowiedziane odchudzenie rządu. Ja złośliwie mówiłem, że odchudzanie, bo trochę wiem na ten temat już w życiu, że zwykle odchudzanie się kończy tak zwanym efektem jojo. No i właśnie już tam na poziomie ministrów to było rekonstrukcja, ale była do końca chyba lipca miała być przeprowadzona rekonstrukcja wiceministrów i ani dudu tylko właśnie już przybyło wiceministrów w tak zwanym międzyczasie, bo uwaga publiczności się odwróciła od tego. I powstało jakieś Ministerstwo Energii, którego już to na stronach internetowych rządu nadal jeszcze nie ma, bo nikt nie zupdate'ował. Ale kompetencje dotyczące, wszystkie te kompetencje dotyczące energii cały czas są w tych ministerstwach, gdzie były porozsiewane. No bo koalicjant się nie zgadza, żeby oddać ważne kompetencje i to jest absolutnie naturalne. A właśnie, koalicjant się nie zgadza, to jest jedno, że koalicjanci się nie mogą dogadać w żadnej sprawie w tej chwili, ale to wynika z tego, że tak jest ta koalicja ustawiona, nie na jasnych przyczynach, tylko na wodzostwie. Druga rzecz... No dokładnie to jest istota problemu, wodzostwo. Od początku wodzostwo. Od początku było tak, że koalicjanci byli od spychania na nich błędów, a jak coś wychodził Tusk i mówił, patrz, zakładał kurtkę i mówił, patrzcie, wspaniale zarządzam. A ty idź tam, Kaziu, załatw, bo coś tam jest ten. No i jeżeli tak się rządzi, to tak jest. To jest to, co nazywam złowrogim cieniem Piłsudskiego, że ja mówię, że to każdy chce być Piłsudskim i okazuje się rydzem tak naprawdę. I to dotyczy tak samo pisowskich rządów poprzednich, żeby nie było nieporozumień. Ale też myślę, że ten rząd się naprawdę zniszczył i nie będzie w stanie rządzić. Już nie koalicjantami, bo to było to samo. Nawet jak PiS rządził i niby to była jedna partia rządziła, ale żarły się frakcje wewnątrz tego, tak samo jak koalicjanci. To trzeba było wszystko ustalić z Morawieczkami, z Ziobrystami, którzy się zawsze ze sobą nie zgadzali, prawda, bo to jak ci są tak, to my nie. Współczuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale też bez przesady, bo sam to tak poukładał. To potem miał to, co miał. Natomiast ten rząd się zatłukł tymi tak zwanymi rozliczeniami. Z rozliczeń i tak... Czyli zemstą. Się nazywa rozliczenia, ale chodziło o zemstę. Z tego i tak nic nie wyszło w tym sensie, że silnie razem i tak są oburzeni, że nie ma rozliczeń, prawda, że oni wszyscy jeszcze nie siedzą, bo obiecali, że tak sobie weźmie Tusk i wsadzi. No jednak nie, to nie jest środkowa Ameryka. Jakiś tam ksiądz, jakieś tam urzędniczki, areszty wydobywcze, a z drugiej strony to PiS zabolało, bo jak Machiavelli uczył, zadać cios bolesny i nieśmiertelny, to jest śmierć dla tego, kto ten cios zadaje, więc rzeczywiście Wąsik, Kamiński, ale Matycki... kasa przede wszystkim, kasa. Tuż przed końcem kampanii dostali dopiero, rozumiesz? To jest bolesne. Mistrzostwo świata. I to jest bolesne i na pewno się będzie za to mścił, jak będzie miał. Oczywiście.
A co to znaczy? To znaczy, że wszyscy ludzie, którzy siedzą w ministerstwach i myślą, jak wsadzają urzędniczkę i potem ją dręczą, prawda, i usiłują na niej wymóc zeznania, żeby mieć wyjście na jej szefa, bo podpisała coś, co jest całkowicie zgodne z prawem, to ja niczego nie podpiszę. Tak I jest. ja wiem naprawdę od ludzi niepolitycznych, którzy, zwłaszcza to dotyczy resortów oświaty, kultury i nauki, prawda, gdzie oni potrzebują takie do bieżącego, Tak codziennego życia. Te granty, co są przyznane, Rozliczenia Ale- paraliżują ale rządzenie. nie są absolutnie. wypłacane. Dlaczego? Bo nikt się pod tym nie podpisze, Oczywiście. po prostu. I A jeszcze nic po nie KPO może... to już w ogóle niczego nie będą A jeszcze chcieli po KPO podpisać. nikt niczego po prostu... Tak, to jest ten efekt, który sprawił, że ten rząd gdzieś tam na poziomie ministrów, to minister podejmuje jakąś decyzję, ale dalej ta decyzja grzęźnie, bo jest przerzucanie się z biurka na biurko, a jest tych biurek wystarczająco dużo, żeby przerzucać się w nieskończoność. To wszystko kojarzy się ludzie też ze słabością, tak? Z niemocą. Niby jest władca, ale ten władca niewiele może. Nawet jak się wkurzy, Znaczy, chciałby władca wyrzucić panią ogłasza co minister tydzień. od KPO, ale nie może jej wyrzucić, no bo partia mu wyjdzie z koalicji i będzie Ale będzie przede problem, wszystkim nie? władca co tydzień ogłasza nowe otwarcie, ogłasza jakieś wielkie tam inwestycje, Google tutaj, jakieś konferencje raz w miesiącu, prawda? Jak jest źle, to Tusk ma pomysł, że on wyjdzie i coś ogłosi, po czym z tego nic nie wynika. I to już się robi memiczne. No po Proszę jakimś państwa, co czasie... zrobić w tym programie? Ja chciałem zaprosić drugą stronę, żeby tutaj No, ale- broniła rządu, żeby nam tłumaczył. Nie, nam, no, ale to zaproś, Dobrze. nie wiem, nie chcę rzucać nazwiska. Jak to będzie naprawdę druga strona, to nie przyjdzie. To wtedy Przede wszystkim druga strona tak naprawdę nie przyjdzie. Ale nie, no słuchajcie, no przecież to druga strona, no opisujemy pewną rzeczywistość, która nie jest tak, że siedzi złośliwych trzech dziadów, którzy nie znoszą Tuska, prawda, bo tak to przedstawią Silni Razem, tylko no, to ma odbicie, ludzie źle oceniają ten rząd i są jakieś powody. Rząd powinien się zastanowić dlaczego, a nie za każdym razem, po każdym klęsce wychodzi, trzeba jeszcze silniej rozliczać, prawda, albo za mało tłumaczymy temu ciemnemu ludowi, jak wspaniale nam idzie. No to jest druga... Albo to ten ciemny lud, bo teraz się już pojawiają takie narracje, rzeczywiście, jeżeli w Gazecie Wyborczej, to już nie będzie nietaktem, bo to osobna firma. Ty możesz pewnie. wszystko już. Nie, ale Po tobie się nic nie jeżeli w nie Gazecie Wyborczej czytam, że w Polsce właściwie tylko 20% sędziów to są ludzie przyzwoici, a cała reszta to są karierowicze i oportuniści i hipokryci. No przepraszam, Tak, to jest taki... klasa sędziowska to była dotąd ostoja praworządności. Jak Ale po 8 zaczęli latach PiS-u. kwestionować, 8 no, latach. i właśnie i teraz Silni Razem tworzą, bo tam tak naprawdę to jest kasta ziobrystów i wszystkim rządzi Ziobro. I wszędzie jest Pisowski deep state. I to jest Tak. paranoja po No, prostu. kompletnie I ludzie patrzą, mówię, hej, wybraliśmy jakichś wariatów po prostu do władzy. Ale dobra, zamknijmy ten wątek, bo to jest może troszkę rowowe, a chciałem wrócić do pytania, które ty wcześniej zadałeś, właśnie dotyczące sprawy systemowej. Ja to powiem po tej wizycie Nawrockiego, gdzie zgodziliśmy się, że nawet ludzie z przeciwnej strony mówią, no, że jest to sukces. I zresztą widać, no bo jeżeli jest szarpanina, to kto? Bo rząd chce też, że to jednak rządu sukces, prawda, a nie Nawrockiego. Dobra, to sukces jest. Ale i powiem tak, ja jako endek, jako człowiek o wrażliwości, no powiedzmy gdzieś tam ze sceny politycznej najbliżej będący Bosaka, czyli blisko prezydenta Nawrockiego, jeśli chodzi o generalne poglądy, jestem zadowolony z tego, że on odnosi sukces. Ale jako Polak, to ja się nie czuję szczęśliwy z tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma do czynienia z takim państwem, które sobie wybiera, z kim on chce rozmawiać, a z kim on nie chce rozmawiać. Bo są dwa ośrodki władzy. No może przyjść inny prezydent, jakiś Biden czy Kamala Harris, no akurat te wybory to będą za parę lat. I on sobie powie, a ja z tymi rozmawiam, a z tymi faszystami czy tam populistami to nie rozmawiam. No nie może być w państwie dwóch ośrodków władzy, bo to jest jednym właśnie z tych jest to, że rozgrywani jesteśmy przez kraje obce. Jesteśmy niesuwerenni w tym. I ta historia, to przygotowania do tej wizyty, która się dobrze skończyła, tak? Ale dla mnie to było... Ja dostałem drgawek, słysząc o tym, że ci wysyłają kartkę, prawda, ta kartka jest nie taka, to ten wysyła kartkę do kanału Zero, zobaczcie jaka to kartka. Nie? Zamiast siedzieć dzień i noc i się przygotowywać razem,
do tego spotkania, dobra, to jedzie prezydent, tak, ale my tu wszystko Nie, ustalamy. to za duże marzenie, ale żeby jakby podzielić się, tak? Donald Tusk ma jeszcze jakieś wpływy w Europie, chociaż sytuacja u prezydenta Macrona pokazuje, że te wpływy się dramatycznie kurczą. Ale mógłby pewne rzeczy obsłużyć tam, gdzie on jest lepiej widziany od Karola Nawrockiego. Ale tak się dzieje. Teoretycznie powinni się między sobą rozmówić i po prostu podzielić się robotą. Dokładnie ale to teoria. tak być powinno i tak tego się jest, nie dzieje. no. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do samego Nawrockiego, bo o tym miał być ten program, czy w moim założeniu, w mojej intencji. Jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem niesamowicie pomaga i ona imponuje wielu ludziom, po obu stronach. Nie? Myślę, że to jest ta siła. On ma coś takiego, to jest taki niemiecki zwrot Macht, nie? Który brzmi mocniej niż słowo siła. Nie? Ma jest taka siła, potęga, Ale moc, to jest wszystko władza, efekt, panowanie. no poczekaj, no ale... Ale daj mi tylko skończyć. I z jednej to się jeszcze składa w obrazku. Tak? Bo oprócz tego, że on pokazał swoją polityczną siłę, tak? Że tu wetuje, tu jedzie do prezydenta Stanów Zjednoczonych, on go spotyka, on z nim załatwia, no to jeszcze ma to, co moim zdaniem w dzisiejszym świecie ma, to się spina z jego wizerunkiem. Nie? Z tym, że jak powiedział czołem żołnierza, to po prostu ziemia się zatrzęsła i wszyscy o tym mówili. Słyszałeś, jak on głośno krzyknął i tak to się śmiała tak naprawdę. Że, kurde, tam jest silny gość. To jest przemoc za granicą nawet taki silny gość. Jak stanął z tym, ktoś mi zwrócił uwagę, że jak się witał z Trumpem, prawda, no to był pierwszy, który go tam przeciągnął za rękę. Stanął koło niego do tego słynnego. wyglądał, tak? Wszyscy, I teraz przeciągania się. tak, no dobra, ale to wszystko, to niby śmieszne, niby obrazki, ale ludziom się to... Rzeczywiście, kurczę, ten gość ma siłę, ma zdolność do wpływania. To już Giertych zaczyna pisać, że on już tam partię tworzy, chociaż nie, może tworzy, tak? Ale już mu ją zbudują, zanim on cokolwiek zrobi. Jeżeli Giertych coś pisze, to na pewno nieprawda. Wiesz, to jest Jeżeli- prosta zasada. A Naprawdę. jeżeli jeszcze sugeruję, że tę partię prezydencką ma Michał Kamiński tworzy, to jest delikatnie mówiąc, poza tym, że odnotujmy, że panowie chyba się już nie lubią, bo rozpadł się ten taki triumviracik, który próbowali stworzyć z Sikorskim i Kamińskim, to raczej jest mało prawdopodobne. Ale jest taka profesor Pietrzyk-Gieniewicz, nie? To wszyscy kojarzą, która rozbawiła strasznie moją żonę i mnie też, charakteryzując ten wizerunek publiczny prezydenta Nawrockiego słowami jakiejś swojej sąsiadki, czy tam pani z kolejki, nieważne, tego ludu, że ta sąsiadka miała powiedzieć: o, i wykształcony, i dyrektor, i w mordę dać potrafi. I rzeczywiście, że to było oczywiście z akceptacją, nie? Tak, to jest siła niewątpliwie Nawrockiego, nie ma co dyskutować. Stworzył bardzo dobry swój wizerunek publiczny i ci, którzy go chcieli poniżyć jako gangusa i tego, to trochę mu pomogli w ten sposób. No. Bardzo, bardzo mu pomogli, ale rzeczywiście, no dobra, już zostawmy. Dobra, Pomógł mu rząd najbardziej. Pytanie, czy on rzeczywiście doprowadzi do tego, że do rozbicia i tego duopolu, który był, ale też tego sposobu uprawiania polityki, który był. Czy to jest nowa, no bo to też on ma taką też, że też ma lat 42, tak? I że jest spoza, moim zdaniem to jest niesamowite, że on jest spoza życia partyjnego, że on nie nosił teczek ani za Tuskiem, ani za Kaczyńskim, ani za nikimkolwiek innym. W ogóle nie działał w tych systemach partyjnych, które są straszne. Nie? Te szkoły, te młodzieżówki partyjne uczą jakichś chorych rzeczy. Nie, uczą tego, co powiedziałeś, noszenia teczki, czyli pokory i tego, że... I wycinania się wzajemnego. Wycinania się. No, w Platformie nie masz nikogo, kto może być jakąś, wiesz, powiedzieć Tuskowi nie, prawda? Jeszcze publicznie zapolemizować i tak dalej. Więc w PiSie jest to samo. A ja nie wiem, czy on dzwoni, czy nie dzwoni do Kaczyńskiego, ale wygląda, jakby nie dzwonił. Ale to pytasz, co będzie? No nie wiemy, co będzie. Ja się nie czuję prorokiem, ale science fiction kiedyś pisałem, ale to nie na tym polegało, żeby prorokować. Natomiast można rozmawiać o tym, jakie są potencjały. No tak. No to mówię. Świadomość tego, o czym tu mówiłem, że nie może być dwóch ośrodków decyzyjnych w państwie, chyba w ludziach jest. No, mówiąc Stanisławem Lemem, dwugłowe smoki wymarły. Ja uważam, że jest odwrotna świadomość w polskim społeczeństwie. No więc Że jest to, co ty mówisz, jest oczywiście, jak tam pobadasz w części ludzi, i słuszna, ja to rozumiem, chęć, żeby wreszcie ktoś porządnie porządził, ale z drugiej strony Polacy mają też taką intuicję, żeby jednak jednej opcji nie dać całej władzy. To widać też ta nasza polaryzacja też jest trochę taka, że
ona jest trochę, znaczy nawet w tej konstytucji to ma odbicie. To znaczy, że no słuchajcie, gdyby Kaczyński miał całą władzę, to te najbardziej wariackie pomysły, typu Lex Tusk, typu tam kaganiec na TVN, różne jakieś takie historie, to by weszło w życie, no. Gdyby to był ustrój tylko gabinetowy. Czy to by było dobrze? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Gdyby Tusk miał pełnię władzy, to z kolei jego chore pomysły, rozwalanie tego sądownictwa już do imentu, wsadzenie tam tych oszołomów z justicji i tak dalej, to byśmy mieli. Przecież w ogóle to wszystko by przestało jeszcze gorsza degrengolada niż tego. Rysujesz straszliwą alternatywę polską, przeklętą alternatywę, rzeczywiście diabelską, ponieważ jest tak, albo z jednej strony, masz rację, jest ta ludowa mądrość, którą zresztą wielki inwestor giełdowy William Buffett ujmował w takich słowach, żeby nigdy wszystkich jajek w tym samym koszyku Tak nie jest. trzymać, tylko je trzeba porozkładać. To jest pewna strategia przetrwania i my się do tego przyzwyczailiśmy, bo zawsze byliśmy poddani jakiejś presji, więc to Otóż jest to. defensywna strategia. Ale ona powoduje, że tak naprawdę nikt nie rządzi. No jak nikt nie rządzi, to państwo jest z dykty. A jednocześnie wszyscy, bojąc się tych wszystkich jajek w jednym koszyku, też wszyscy już znieść nie mogą tej służby zdrowia, tych sądów, tej korporacyjnej samowolki, tego ważne to je, co je moje, prawda, które Polską rządzi i się tak teraz szarpanie, no bo rzeczywiście jak się komuś da władzę, to jest to pewne ryzyko. No ale wydaje mi się, że większe są szanse, abstrahując od tego, który z tych instynktów jest silniejszy w Polakach, czy ten, który by chciał silnego człowieka, bo też jest taki, żeby był wreszcie jakiś silny człowiek. Jest. Żeby taki nowy Piłsudski, tak jak Zwłaszcza po tej ten degrengoladzie, tak? Piłsudski z legendy, nie taki prawdziwy, żeby tak przyszedł, wziął za pysk tych poslini, swajdatnitis i tak a z drugiej strony jest strach przed takim silnym człowiekiem i nie podejmuje się rozważać, może tam jakiś zdolny socjolog by się tym zajął i pobadał, który z tych instynktów jest silny. Ale uważam, że prędzej problemem Karola Nawrockiego nawet nie jest to, jak przekonać społeczeństwo do tego, żeby zmienić konstytucję, powiedzmy, i dać konstytucję na wzór francuski, gdzie partie pełnią rolę drugorzędną, aż nie mówiąc na wzór amerykański, gdzie w ogóle nie ma rządu, prawda, bo rządzi prezydent całkowicie i jego administracja. Największym problemem jest rzeczywiście przeprocedować taką reformę w parlamencie, gdzie będą partie. I te partie, powiedzmy w następnych wyborach mówi się, że najpóźniej w 2027 roku, ja się ich spodziewam na wiosnę przyszłego, czy w połowie przyszłego roku, bo uważam, że ta koalicja nie uchwali budżetu, po prostu jest w stanie za silnej bezdecyzyjności w tej chwili, ale kiedykolwiek będą te wybory, to tak, teraz wyjdą partie, teraz jest łatwo Nawrockiemu, bo ma zaszłość. Rząd Tuska, samo zło, prawda, wszyscy sami widzicie to. Ja za to nie odpowiadam. Ale jak będzie rządzić koalicja PiS-u z Konfederacją, czy sam PiS, jak sobie to roi jeszcze prezes Kaczyński, no to w tym momencie ludzie będą, no to w tym momencie Nawrocki świeci gałami, mówiąc potocznie za te. A jednocześnie, czy jest w stanie na nich wymóc, powiedzmy, że koalicja powstaje PiS-u, Konfederacji, może tam jeszcze z kimś, nie wiem, może z partią Razem, choć to brzmi absurdalnie, albo może z Braunem, ale ma te 2/3, te 302 głosy w parlamencie. Czy ona będzie gotowa uchwalić? No nie, bo partie będą, oczywiście, partie będą zaraz bliższe koszula ciału. Może być tak, niż... ale też może być też tak, że skoro tam jest macht, tam jest siła, to ta siła przyciąga. No I mogą pomyśleć sobie, ja na to to liczę. ten Jarosław to już jest stary, ta Konfederacja to nie wiadomo co, to my się przyklejmy do Karola Nawrockiego, a Karol Nawrocki jeszcze ja nie wykluczam, że to się skończy jakąś partią prezydencką. Tak? Jasne, nie mam żadnej wiedzy, tak sobie fantazjuję, ale widząc dynamikę, no jeżeli Karol Nawrocki chce być sprawczy, a to wiem, że chce być i pomyśli sobie, no dobra, kurde, tu nie mam pewności, to może ja teraz spróbuję coś wokół siebie zbudować, po to, żeby w razie czego, jak będzie następna kadencja, to żebym miał też następne wybory, żebym miał też poparcie. Ja raczej wierzę w pewien spryt Nawrockiego i jego zdolności budowania silnego wpływu, ale żeby budować jakąś partię wokół siebie, to w to absolutnie nie wierzę. Pamiętajcie też,
że w tej polskiej polityce no te gwiazdy błyszczą, a potem przychodzą kłopoty, o których chociażby Rafał mówi. Znaczy, jeżeli będzie rząd prawicowy, to Nawrocki będzie świecił oczami za różne głupoty, które z kolei ten rząd będzie robił, albo będzie nie dowoził. Więc... Na pewno będzie robił. To No oczywiście, tak. Chciałem powiedzieć, Znaczy, na pewno będą może nie będą robić prawicowcy głupot, ale jakoś powstrzymałem. Nie, no ale przecież co będą robić? No rozliczenia będą robić przez pół roku, będą ględzić wyłącznie o tym, że jak to było, tsunami niegospodarności i tam te różne inne bzdury i będą się tym zajmować tą wojenką. No, ale dobra. A może Konfederacja jest jakoś, nie wiem, impregnowana na to, chociaż nie sądzę. Ale dobrze, zostawmy to. Natomiast przypomnijcie sobie, jaki entuzjazm głównie po tej stronie, która się nazywa demokratyczną, a niesłusznie, bo żadna ze stron nie jest błyszcząco demokratyczna, ale po tej stronie budził Szymon Hołownia, jak został marszałkiem. No przecież to był miesiąc miodowy, cudawianki, no zachwyty, prawda, jak on wspaniale te obrady prowadzi. Tak, no, w którym miejscu jest marszałek Hołownia teraz? To naprawdę jest... dostrzegam potencjał Nawrockiego. Dostrzegam to, co ty mówisz. Różnicę między potencjałem Szymona... Nie, uważam, że Hołownia absolutnie też, ja go znam zresztą osobiście, uważam, że Hołownia naprawdę też ma dobry potencjał, tylko pewne siły polaryzacyjne zgniotły faceta mimo jego zdolności. Nawrocki wydaje się silniejszy. Wydaje się, że ma rzeczywiście wiatr wieje mu w żagiel i jeszcze do tego on potrafi z tego skorzystać. Ale no, słuchajcie, przecież ta druga strona, to znaczy ten Tusk, ten Tusk nie jest idiotą. No. To jest po prostu twardy zawodnik, nie jest też dziaduniem, który po prostu zaraz skojfnie. Przecież jeżeli mają mocnego przeciwnika, to się będą jednoczyć. W tym sensie, że naprawdę przy Nawrockim jedynym wyjściem dla Tuska jest jedna lista z lewicą czarzastą i z niedobitkami po Hołowni. Czyli I z PSL-em. i z PSL-em, tak. I PSL na to pójdzie, bo PSL historycznie nigdy tak naprawdę nie prostytuował się z Kaczyńskim i z prawicą. Jakoś tak się... Zawsze było dużo gadania, a nigdy do niczego nie doszło. Po lekcji, jaką były los Andrzeja Lepera w koalicji, Tak jest, no oczywiście. To nie ma No chętnych. oczywiście, ale... To jak ślub z modliszką. Ale no, nie no. Koalicja z W Kaczyńskim. koalicję z Kaczyńskim możesz wchodzić tylko jak masz minimum 15%. I tylko jak możesz dać w zęby. Znaczy, jeżeli Konfederacja będzie miała 15%, proszę bardzo, możecie próbować. Jeżeli będziecie mieli 10%, zje was po 2 latach. Ale Nowy doradca chcę powiedzieć... Konfederacji. Nie, no bo to tak historycznie, jak się komentuje tę politykę od jakiegoś czasu, no to nie trzeba być jakimś specjalnym odkrywcą. W każdym razie chcę powiedzieć, że strona tuskowo-lewicowa, niedobitkowo-hołowniowa będzie się jednoczyć, będzie miała jedną listę, to jest 38% w tej chwili. Przy odpowiednio podkręconej polaryzacji to może jest 40 parę. Nie jest przesądzone, że im się nie uda przyspieszonych, czy może nieprzyspieszonych wyborów wygrać. Też mają silny impuls, żeby się w każdym razie konsolidować, jednoczyć, bo wreszcie mają po drugiej stronie nowego, groźniejszego niż Kaczyński w jakimś sensie przeciwnika. Ja się zgadzam, że to nie jest wykluczone, bo nic nie jest. Wiatry polityczne czasami zmieniają się w niespodziewanych momentach, ale na razie nic na to nie wskazuje. Ale Nie ma żadnych sygnałów. Na razie. No tak, no tylko wiesz co, właśnie polska polityka to jest taka trochę jak ci aborygeni z prac Bronisława Malinowskiego, że wieczne teraz. Żyjemy tylko w teraz, a rzeczywiście Tak. w szerszej perspektywie, no to zobaczmy, to nie jest tak, że przyszedł Kaczyński, Tusk i sobie podzielili Polskę na pół. Oni się tylko odwołali do bardzo głębinowego podziału polskiego społeczeństwa, jego emocji i ten podział nie znika. I jedni i drudzy wykazują się jakąś taką straszliwą ślepotą, czyli takim chcieństwem, że jak dojdziemy do władzy, to zaraz będzie... Tamtych drugich nie będzie. Wymrą jak dinozaury, znikną. Bo oni nie są legalni, to znaczy oni tylko udają, nie że mają reprezentują. Tej drugiej Tak. Polski oni tak naprawdę nie reprezentują. Właśnie reprezentują. To jest wielki temat na wielką dyskusję, do której się chętnie pisze, skąd to się wzięło. Zresztą trochę o tym już kiedyśmy rozmawiali, ale po prostu tak jest. Nie zdaje się, tu wydawało się PiS-owi, że weźmie, szarpnie jakąś nitkę, wypruje mu tam Ziobro, Kaczyński szarpnie i wyskoczy
skoczy cały ten układ, prawda, i na końcu z Kwaśniewskim i po nich po prostu. I już nigdy nic nie zostanie z tego. Wtedy SLD, prawda, bo wtedy jeszcze Platformę to lekceważył Tuska, że to jakiś tam kmiotek, który w ogóle nie ma. Mówię o 2005-2007 roku, o tych czasach, tych rządach PiS-u. Potem teraz się wydawało 1,5 roku temu Tuskowi, prawie 2 lata temu, że TVP rozgromią, zabiorą pieniądze PiS-owi. Wreszcie, ludzie otworzą się oczy. I ludzie wszyscy, którzy byli zahipnotyzowani przez TVP, to się odhipnotyzują. To oni poszli, żeby zahipnotyzowała ich Republika, a kasę, mimo że zabrali, to się okazuje, że mimo wszystko, ja wiem, że ludzi irytują tam ta żebranina mediów prawicowych, ale się okazuje, że ona pokazała, że można żyć bez reklamodawców, nawet jak rząd zastraszy reklamodawców i utnie dotacje i spółki Skarbu Państwa przestaną sponsorować, to te media rosną. No, nawet bardzo, bardzo ładnie rosną w tej chwili. Cokolwiek tam ktoś o nich sądzi. Więc teraz znowu PiS chyba też ma te, już Tusk tak skompromituje ten, że już diabli ich wezmą raz na zawsze, już znikną. Jest możliwe, że znikną, ale w taki sposób, jak zniknęło SLD. To znaczy SLD rzeczywiście zniknęło, bo to co to jest tam frędzel jakiś w tej chwili na skraju sceny politycznej, a przecież to była potęga, po 40% głosowało, Kwaśniewski wygrywał 2 razy wybory, 2 raz w pierwszej turze. No może zniknął, ale to zniknął, ale dlaczego SLD zniknął? Bo zjadła jej Platforma i podział pozostał i podział postkomunistyczny lat 90. zmienił się w podział PO-PiS lat obecnych. Więc nie zniknie 30-40% polskiego społeczeństwa. Tutaj Grzegorz ma świętą rację. Znajdzie się, oni są w tej chwili głęboko w kryzysie, oni w tej chwili są ale znajdzie się w końcu ktoś, kto to poukłada, pojawi się jakiś, nie wiem, nowy przywódca, pojawi się jakaś nowa struktura. No i jeżeli Karol Nawrocki jest człowiekiem mądrym, a mam głęboko taką nadzieję, to nie da się wpuścić w robienie żadnej partii prezydenckiej. Gdybym miał coś doradzać, absolutnie bym odradzał, ponieważ w ten sposób prezydent by się poniżył do poziomu partyjnego. Coś, co zrobił Wałęsa, który założył swoją partię z historycznym skrótem BBWR. No, kto pamięta, co to w ogóle, jaki był efekt tego programu. Nie, prezydent nie powinien zakładać własnej partii, powinien walczyć ze wszystkich sił o zajęcie pozycji arbitra ponadpartyjnego. I tu jest największe wyzwanie. Teraz jak być takim arbitrem? No wiadomo, że tam do ludzi, którzy oglądają Pińskiego w internecie i go lajkują, czy Tomka Wiejskiego, to już nie dotrze nic. Ale to ci ludzie nie są jakąś wielką, znaczącą grupą, są marginesem. Jak dotrzeć do tego umownego Jagodna i miasteczka Wilanów? To jest problem, realny problem Karola Nawrockiego. W tym momencie, dlatego on bardzo mądrze robi, moim zdaniem, że unika odpowiadania. No przecież to próbują go wkurzyć na wszelkie sposoby. No, głupie zarzuty wobec Cęckiewicza, prawda, odmawianie mu dostępu do informacji niejawnych. Przecież to jest gówniarstwo po prostu. To są tak jak tweety Sikorskiego, że powinien w Danii rozmawiać z królem. Bo to jest takie... Ale to jest, na razie spływa to po nim jak woda po naoliwionych kaloszach i jeżeli zdoła zachować tę swoją taką pozycję człowieka bez nerwów, to wtedy stanie przed największym wyzwaniem. To znaczy, jak z człowieka popieranego przez 50% Polaków plus 300 000 przejść na pozycję człowieka popieranego przez 70% Polaków, gotowych wymusić na parlamencie, że tak, chcemy, nie wiem w jaki sposób, jakiegoś ruchu społecznego, chcemy ustroju takiego jak we Francji albo jak w Ameryce, chcemy ustroju prezydenckiego. To jest wyzwanie. Przyszło mi na myśl takie porównanie do rynku spożywczego w Polsce i do tych 3 sieci, które są w Polsce. Lidl, Biedronka i Dino. Nie? I to Dino... Tu w Warszawie prawie nikt nie słyszał o tym, że takie Dino jest. Podobno gdzieś tam na zachodzie Polski, a ponieważ jeżdżę, moi rodzice tam są, to zawsze te sklepy Dino miałem. Niby takie proste, siermiężne, ale sprawnie wszystko w nich zorganizowane. I to Dino rośnie i nagle wchodzi do Wilanowa. I wiadomo, jaka cała inba wokół tego sklepu w Wilanowie. Filmiki się pojawiają, ale za chwilę to Dino... Może nie super designerskie, może nie tam piękne, że pozostałe sklepy są dokładnie takie same, nie? Ale dobrze, sprawnie zorganizowane, z armią pracującą na zapleczu, z tym, że ten właściciel Dino sam produkuje mięso i tak dalej,
za chwilę wejdzie do Warszawy i ludzie, nawet ci z Wilanowa, tam po cichu w nocy, co prawda, z maskami zakrywającymi, zaczną w tym Dino robić te zakupy. I to myślę, że to bardzo podobna Przypominam, to oczywiście tak. historia, że nagle przyszedł ktoś znikąd, za którym nie stoi jakiś gigantyczny kapitał, który sam Znaczy, ten kapitał zbudował. zmęczenie tego Jagodna umownego, czy Wilanowa, czy jak zwał, tak zwał, rządem, czy niesprawnością koalicji jest ogromne. Znaczy to kwękanie, no naprawdę już tylko jacyś żołnierze tam cały czas opowiadają o rozliczeniach i że właśnie ci żołnierze też są niezadowoleni. No. Ale tacy normalsi są bardzo niezadowoleni i moim zdaniem jest coś na rzeczy, o czym mówicie, bo ja mówiłem o tym miesiącu miodowym, że nie przesadzajmy, że Nawrocki ma właśnie dobrą sytuację sprzyjającą, zobaczymy, co będzie dalej, ale trochę wbrew sobie powiem, że taka pronawrocka emocja, ona nie jest do końca otwarta, ona nie jest taka wprost, ale jest coś takiego jak pewien, no mówiłem tu trochę o tym, że pewien rodzaj takiego wyczekiwania, cholera, a może, co będzie dalej. To tak ci mieszkańcy z Wilanowa wejdą do tego, tak Trochę, chwilą to jest dobra. potem zobaczą, To jest same dobra, produkty to tam jest są, dobra nie? metafora. Natomiast właśnie te same produkty, Dino się różni trochę, bo Dino jest na prowincji, Dino jest jednak trochę inne niż powiedzmy Lidl, bardziej wielkomiejski, chociaż to jest umowne, no rzeczywiście. Natomiast się zmieni, za chwilę te sery Tak. pleśniowe też tam będą. Tak, oczywiście. Może w ogóle chyba już są. Natomiast chcę powiedzieć, że Nawrocki no co grozi Nawrockiemu, żeby ten jakby to się nie wydarzyło? No na przykład przyklejenie do Konfederacji, prawda, zbyt mocne. Czyli to, co on ma też w sobie, że on jest postrzegany jako bardziej rzecznik Konfederacji niż PiS-u. Z kolei Konfederacja to jest ten konflikt między PiS-em a Konfederacją, który się teraz dzieje, który też ciekawy, jestem Rafał opinia na ten temat, no bo to jest konflikt między PiS-em społecznym, PiS-em 500 plus i 800 plus, bo zresztą 800 plus PiS zaplanował, a Tusk tylko utrzymał. PiS-em tych mniejszych, tych grup bardziej tracących, które straciły na transformacji, albo może inaczej, nie zyskały tyle, ile zyskały te grupy, które głosują na Platformę. To jest realny podział, tak jak ty mówisz, to nie jest wymyślone. Widać to zresztą we wszystkich statystykach i badaniach, że tu jest jakby niebezpieczeństwo Nawrockiego, że on zostanie facetem od hura patriotyzmu, od antyukraińskich tych pohukiwań, że jakby przedobrzy w byciu konfederatą. I jakoś to mi się nie klei, to znaczy, bo Konfederacja też jest partią na 15%. No, może 20%. Moim zdaniem ich sufit to jest 20%. 20. Natomiast Nawrocki, z powodów, o których trochę mówiliście, również wizerunku tego, jak on, nie wiem czy charakteru, bo to mi ciężko powiedzieć, no ale w każdym razie jest coś takiego, że jeśli on przesadzi, to jego dosyć łatwo będzie skleić z Konfederacją. No i wtedy mamy Konfederatę, a nie kogoś, kto jest, nie wiem, ponad, prawda? Tak. Sytuacja jest dynamiczna oczywiście. Nie wiem, czy do końca rozumiem dobrze tę metaforę, bo chyba nigdy nie kupowałem nic w Dino, ale to w takim razie, jak Dino przestaje być obciachem, to też dlatego, że na pewno powstało jakieś jeszcze bardziej obciachowe coś. To w polityce tym... Zwykły sklep. Tym jeszcze Nie, no to był sklep, który nie miał ładnych półek, znaczy bardziej rzeczy stały tak siermiężnie niż na paletach, to od tego Biedronka zawsze. Nie, to nie. Tak, nie. Dino jest dobra, Nie nieważne. podejmuję dyskusji. Ja robię zakupy w Dino, tam gdzie mieszkam w ciągu lata. Ja w Więc... życiu nie widziałem nigdzie w pobliżu siebie takiego, jakby zobaczę, No to bo pójdę. widocznie nie jeździsz na prowincji. Zachowujesz jak wyborca Platformy. Tak, no to jest... No bo on powinien głosować na Platformę przecież, patrząc na jego... Oczywiście, ja doskonale uważam, że hejt, który dostaje, jest klasycznym hejtem dla zdrajcy swojej klasy. No oczywiście, że powinien przy swoich zarobkach, przy swoim backgroundzie i kapitale kulturowym, nazwijmy to, powinienem być po tamtej stronie, ale jestem po innej, bo takie mam widzimisię. Ale wracając już tak na poważnie do sprawy.
Sporo jest takich wątków, zwłaszcza Newsweek się chyba w tym wyspecjalizował. On prawie w każdym numerze daje takie lamenty, jak ta klasa średnia, biedna jest zbiedniała i to już nie może kupić parmezanu, tylko kupuje jakieś w Dino, jakieś sery mniej jakościowe. To już tam, oczywiście pomijam, że to pokazuje jakim fałszem był taki pewną kreacją PR-owską, było na wyrost mianowanie tej budżetowej klasy średniej, no bo klasa średnia, której nie stać na dobry ser żółty, po prostu nie jest klasą średnią. Z definicji. U nas nazwano tak klasę aspirującą. I ona rzeczywiście odegrała istotną rolę. I tutaj, jeżeli prawdą jest to, co mówi Grzegorz, a nie mam powodu tego podważać, to ta klasa aspirująca jest zirytowana, ponieważ nie widzi realizacji z tych aspiracji. Ona dostała taką obietnicę. Będziesz śmiał się z PiS-u, będziesz głosował na nas, to będziesz nowoczesny, fajny, a będziesz nowoczesny, fajny, to będziesz awansował. Przyjedziesz z wiochy swojej do miasta, wykształcisz się, weźmiesz kredyt, pójdziesz do dobrej pracy, to zaawansujesz. A tam się okazuje, że Łukasz Pawłowski miał dobre badania o tym i dobrze o tym z OGP dużo o tym mówi. A tu się okazuje, że przyjechał do miasta, wykształcił się, gardzi tą wiochą kompletnie, tymi swoimi rodzicami, tymi kościółkami, tym wszystkim, pracuje w korpo, wziął kredyt, a jak się pojawia awans, to nie dostaje tego awansu, bo awans jest zastrzeżony dla szwagra prezesa albo dla jakiegoś tam pasa partyjnego i dochodzisz do sufitu i się rozbijasz. I to jest problem klasy średniej i to jest powód, dla którego oni są do pozyskania. Ogromna część tego wyborcy jest do pozyskania. Rzeczywiście na pewno nie przez kogoś, kto by im się skojarzył właśnie z takim ściśle konfederackim. Też pamiętajmy, że Konfederacja to są te dwa na razie się trzymające, ale mocno między nimi zgrzyta te dwa piony, taki korwinowski i endecki, narodowy. Powiedzmy. A ten Korwinowski co jakiś czas robi rzeczy, które po prostu powodują, że poniżej tego 15% zaczynają spadać sondaże, no bo jednak wiesz, na Korwina jest bardzo trudny, więc tak. terapii genowej jeszcze nie przeprowadzono. Doświadczyłeś tego osobiście, ale w każdym razie... Ty pozwól, że tylko dokończę, że chciałem powiedzieć, że ponieważ ten elektorat jest do pozyskania, to teraz ten testem jest to, czy Karol Nawrocki rzeczywiście uniknie sklejenia, czy to z Konfederacją, czy to z PiS-em, czy to z kimkolwiek. Nie wiem, on się musi wymyślić. A czy waszym zdaniem on media ma szansę prawicowe być... już go wymyśliły, ale to nie jest korzystne dla niego, co one wymyśliły. A jak A co wymyślił media wymyśliły prawicowe? media prawicowe? No mściciel z mieści ze strony przychodzi no i właśnie. sprawia, że tamci znikną. No to jest najgorsze. To jest po prostu nieprawda. Znaczy, słuchaj, ja nie wiem, co z tym robić. Czy w ogóle po tej waszej stronie, bo po mojej to niestety nie. No jest ta emocja, znaczy nakręcona emocja, bo normalsi to widać w wynikach rządu, ale ci, którzy będą decydować, jaka jest agenda po zwycięstwie jakby w tym obozie liberalno-lewicowym, no niestety po prostu było nie do przewalczenia. Czy w obozie prawicowo-narodowym, jeżeli to będzie twoim zdaniem, to mnie bardzo, bardzo ciekawi, czy jeżeli to będzie koalicja PiS-u z silną 15%, 17% Konfederacją, czyli nie z pipkiem, którego Kaczyński zje, tylko musi się rzeczywiście poukładać. Moim zdaniem on do tego jest zdolny. Znaczy jak będzie miał piąchę, będzie musiał, to się poukłada. Czy twoim zdaniem to jest emocja, która spowoduje właśnie po prostu zemstę, wsadzać będą, rozliczać i robić te wszystkie głupoty, które będą marnować czas, czy oni są w stanie to przekroczyć? To jest pytanie, ile PiS-u jest w PiS-ie, bo Jarosław Kaczyński, jak słusznie zauważyłeś, nie mianuje swojego następcy, chociaż teraz już nie jestem pewien, bo jednak myślę, że decyzja, dlatego że wiemy, prawda, że w czwartek wieczorem była podjęta przez Kaczyńskiego ostatecznie decyzja, kogo w sobotę ogłosi PiS kandydatem prezydenta i myślę, że to była najtrudniejsza decyzja w jego życiu i to była decyzja podjęta jakby wbrew całej tradycji dotychczasowych decyzji Jarosława Kaczyńskiego, bo on dotąd zawsze twardo było. Na prawo od PiS-u tylko ściana, co między PiS-em a ścianą PiS zmiażdży, każdego koalicjanta pożre, dążenie do monowładzy, prawda, to zawsze się śmieje się, że ważna książka Kaczyńskiego była Sojusz przeciwko monowładzy, tylko bez podtytułu, czyli jak próbowaliśmy stworzyć swoją monowładzę, nie? Przymierze przeciwko monowładzy, przepraszam, tak się książka Kaczyńskiego nazywała. Przy okazji ten tytuł pokazuje, że on sam pisze swoje książki, a nie powierza tego ghostwriterom. Taki tytuł mógł tylko komendant wymyślić.
Ale jest jakaś ewolucja w Jarosławie Kaczyńskim. Nie sądzę, żeby Donald Tusk był zdolny powierzyć kampanię wyborczą komuś takiemu jak Paweł Szefernaker. Tak? Czyli wziąć po prostu młodego człowieka zdolnego i spoza, jakby powiedzieć, sprawdziłeś się tam w jakichś drobnych sprawach, zrób kampanię wyborczą, żeby kandydat wygrał. No, kampanię wyborczą robili Nitras z Nowacką, co dało efekty wiadome. Ale oni Więc nie mogli nic zrobić, bo mieli kulą u nogi był rząd cały czas. No co możesz zrobić, jak masz rząd, który jest fatalnie oceniany, który źle rządzi, co chwilę się kłóci? teraz mogę to powiedzieć, Jeszcze- bo już nic z tego nie wynika, że jakby 1,5 roku wcześniej Rafał Trzaskowski zrezygnował z bycia wicetuskiem, jak to się tam nazywa, wiceprzewodniczący, z tytułem takim, jakby go nazwali, nie wiem, wielkim szatnym czy koniuszem, bo to tyle samo ma sensu w Platformie, czy w PiSie też zresztą. Ci wice, nie mają nic do powiedzenia, jakby zrezygnował, powiedział, że on tylko miastem się zajmuje, patrzcie tego na wszystkie, no, że zaznaczył pewien dystans, prawda, że my to rząd, nie będę go krytykował, ale ja to bym inaczej, patrzcie, tramwaj zbudowałem, patrzcie, coś tam, kładkę zbudowałem w Warszawie, zobaczcie, jak to wszystko, oczywiście świetnie, ja nie mówię, że Trzaskowskiemu idzie, ale Warszawa wygląda, goście zagraniczni przyjeżdżają, tacy, co w Polsce nie byli wiele lat, to, prawda, więc mógł to zagrać i mógł się na tym oprzeć i mógł to wygrać. To było do wygrania. Tak. Ale trzeba było o tym pomyśleć jeszcze zanim się zaczęła kampania, bo to też dla mnie jest szokujące, że Trzaskowski od 5 lat wiedział, że będzie kandydatem na prezydenta i zachowywał się tak, jakby miał w 2025 walczyć o tytuł Człowieka Roku Gazety Wyborczej, a nie o tytuł prezydenta RP w kraju, w którym większość Polaków jest taka, jaka jest i nie jest czytelnikami tej gazety, a nie jej zwolennikami. No. Dobra, to ostatni wątek. Czy Ale zadam mi Grzegorz pytanie i ja przepraszam Tak, za nie, dygresję, bo to jest pytanie kluczowe. Rzeczywiście, bo to jest pytanie, na ile prawica jest zdolna do ewolucji, a na ile na przykład do żarcia się między sobą, bo oczywiście jak widzę te gówniarskie takie przepychanki, że tutaj pisowcy, bo ci to są putinowcy, oni nie popierają Ukrainy należycie, samobójcze zresztą, PiS teraz też jest A już chyba w PiSie nikt tak nie mówi. Nie, Ukrainy to już nie, ale że zrobią koalicję z Tuskiem, prawda, ostrzegają, bo to tam ich ciągnie w naturalny sposób. A w Konfederacji mamy całe zatrzęsienie takich tych, co tam, oni tam szpryce, szmaty kazali ludziom zakładać, nigdy z tymi covidowcami, prawda, z tymi zamordystami. Fajnie. To jest oczywiście duch konwentu świętej Katarzyny jest nieustająco na prawicy silny. I jeżeli słyszę, że takie ogłoszenie, że Jarosław Kaczyński miał jakiś na biurku tajny sondaż, wszyscy wiemy, co myślisz o tych wewnętrznych sondażach, co to, prawda, nikt ich nie widział, jak Yetiego, że ma wewnętrzny sondaż, że PiS samodzielnie idzie do władzy, to tak, po pierwsze, żeby coś zmienić, to trzeba mieć te 2/3, a tego to PiS naprawdę nie jest w stanie nigdy wykonać. Nie ma takich możliwości pozyskania elektoratu, żeby mieć 300 głosów. Ale jak będzie miał tylko zwykłą większość rządową, to będzie powtórka z tych 8 lat. Też znowu po 8 latach się okaże, że nic. Prawda? Punkt wyjścia i punkt dojścia są bardzo blisko siebie. A po drugie, oczywiście PiS nie jest w stanie osiągnąć wielkości w tym stanie, w takiej jak jest teraz, z tym przywódcą, nie jest w stanie osiągnąć większości rządowej, zwykłej większości. Zwłaszcza w sytuacji, która jest prawie pewna, że będzie miał przeciwko sobie jedną listę opozycji, czy ewentualnie listę Tuska i jakąś tam małą listę partii Razem, która znowu zostanie zmiażdżona, albo może wejdzie, ale na poziomie 6-7%, prawda? I się okaże, że studentów w Polsce mamy bardzo dużo, to może rzeczywiście daje to jakąś szansę. I w tym momencie PiS musiałby mieć 45% głosów, żeby mieć samodzielną większość. To są wrojenia. Czy Jarosław Kaczyński oszalał i wierzy w coś takiego? Ja myślę, że on nie oszalał. Myślę, że jednak podejmie jakieś racjonalne działania i zacznie się jakaś wymiana przywództwa, zacznie się jakaś refleksja w Platformie, w Konfederacji, bo tutaj są dziwne, bo zobaczmy, jak bardzo inną politykę prowadzi Krzysztof Bosak od Sławomira Mencena, który się po prostu jak wyżywa na Twitterze, wypisuje tam jakieś przerzuca, kompletnie do niczego to nie prowadzi. Ja nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. To jest dla mnie wielka enigma i jedna z najważniejszych zagadek, to odpowiedź, na którą bardzo jest ważna dla przyszłości polskiej. Natomiast wiem zdecydowanie, że co powinien robić Karol Nawrocki, to właśnie starać się cały czas być ponad tym, bo im bardziej ludzie już mają dosyć
partyjnego, już nie chcę cytować pewnego marszałka, którego nie lubię zresztą i to tam miał takie określenie trzyczłonowe i to on oddające obecny ustrój Polski. No dobrze, zacytuję. Partyjny burdel, pierdel i serdel, no, Józef Piłsudski. To rzeczywiście coś takiego mamy w tej chwili, więc jeżeli Karol Nawrocki spozycjonuje się jako człowiek, który jest ponad tym, to po pierwsze i po drugie, słyszę, że taki człowiek rozsądny. Polacy uwielbiają taki zdrowy rozsądek. Nie bardzo wiedzą, na czym to polega, ale lubią powiedzieć. Kiedy Donald Tusk odnosił największe sukcesy? No wtedy, kiedy powiedział, patrzcie, tu są jakieś oszołomy lewicowe, tu są jakieś oszołomy prawicowe, budujmy mosty, dujmy Unię Europejską, bo jest kasa do wzięcia. Nie wchodźmy w żadne, kto będzie miał jakieś wizje, to go do psychiatry wyślę, prawda, żeby mi tego... Ale Wiecie, nie, jak czy, jest. nie, czy to jest aktualne. zmierzamy wiesz? do... Ja też nie wiem. Bo to jest trochę po części odpowiedź na pytanie ostatnie, które chciałem zadać, więc, ale może oczywiście jeszcze dodać coś do tego. Czy Nawrocki ma szansę stać się takim ojcem duchowym polskiej prawicy, takim nowym de facto przywódcem, który nie będzie liderem partyjnym, no bo nie może zostać liderem partyjnym, ale tak naprawdę może być tym, że wszyscy prawicowcy zaczną chodzić nie do Jarosława Kaczyńskiego, ani tam tych delfinów, którzy mówią o już tym, chodzą. tylko będą chodzić do Nawrockiego. Chyba No już właśnie chodzą, wyjaśniło się jak o tym, że tam tłumy... Idzie do Kaczyńskiego. Nie, że do Nawrockiego. A, do Nawrockiego, Nie, tak. No, zobacz, no, Kaczyński ma 76 lat, no jak to w Konopielce mówią, Pan Bóg coraz starejszy, odpoczywać musi, a Znaczy, jeżeli ktoś, to Nawrocki, właściwie jest, może powiem inaczej, na prawicy są w tej chwili dwie osoby, które moim zdaniem mogą lecieć w gwiazdy, w tym sensie, że no naprawdę przestrzeń jest otwarta przed nimi. I to jest jedna, to jest Krzysztof Bosak, a druga to jest Karol Nawrocki. No Karol Nawrocki już wyleciał w gwiazdy, dlatego że no przecież naprawdę on nie miał prawa w jakimś sensie zostać prezydentem. No to mówię to, jeżeli ty, Rafał, wierzyłeś, że on wygra te wybory, to jest po prostu, ja jestem w stanie, wiesz, uklęknąć i cię pocałować w pierścień, dlatego że naprawdę bardzo dużo rzeczy się złożyło, ale duży był w tym udział jego pewnych cech i jego pewnej rzeczywiście tej bokserowatości, czy tego, że ustał, wytrzymał to, że no właściwie nie miał prawa się to wydarzyć. Naprawdę, ja nie wierzyłem do ostatniej chwili, że ten kandydat przy tych wszystkich historiach, sprawa kawalerki, która obiektywnie potem już, jak zaczęła być grzana, to oczywiście to było wszystko przesadzone, ale jakby źródło no nie była wymyślona afera. No była historia, z której kandydat się nie potrafił przejrzyście wytłumaczyć, czy ze swojego jakiegoś zacukania, czy z powodów obiektywnych, czy też z powodu, że mu źle doradzono, to już inna rzecz. Ale dobra, zostawmy to, bo to jest przeszłość. Natomiast jeżeli mówię o dwóch nazwiskach, czyli Bosak i Nawrocki, to moim zdaniem to są osoby, które będą decydować jakby o przyszłości polskiej prawicy. Jeśli ta polaryzacja się przełamie, którą mamy teraz, znaczy jeśli Kaczyński i Tusk jakoś zostaną wykolegowani, nie w takim sensie, że znikną, ale w takim sensie, że nie będą już tak tyle ważyć, prawda? No już jeżeli Kaczyński nie będzie o wszystkim decydował, czy Tusk, to już nie będzie, to w zasadzie ich nie będzie już, prawda? No mogą być emerytowanymi zbawcami po swoich, chociaż Tusk właśnie no, ma z tym kłopot pewien, emerytowanymi zbawcami po swoich stronach. To i kluczowe pytanie, dlatego je zadawałem Rafałowi, który moim zdaniem Konfederację bardzo dobrze wyczuwa i to jak ty ją dzielisz i to jak ty tam ją komentujesz jest bardzo ciekawe zawsze. Właśnie kluczowe pytanie jest, czy to jest siła, która jest siłą która jest powtórką z rozrywki, czyli my, tak jak PiS, chcemy, żeby tamtych nie było, bo my tylko jesteśmy prawdziwą duszą narodu, a te wszystkie pedały, liberały, lewica i tak dalej, to ich nie ma. To jest w ogóle coś, co jest wymyślone, naród jest zdrowy, a tu jest jakiś 5 po prostu... W PiSie się używa tej mickiewiczowskiej metafory lawa. Ta lawa, Tak. to naród, to my, a Tak. lawa oni, to tam Tak. plugawa skorupa, która... Tak jest, ładniej plugawa się skorupa, to jest wszystko się, zresztą to wszystko się stamtąd bierze. No to Oczywiście. znaczy
Znaczy, to nie jest, to jest inteligencja. Polska inteligencja nas zatruwa najbardziej, a nie ten ciemny lud. Ale dobra, zostawmy. Jestem przerażony, Tymczasem- jak zgodne są nasze poglądy. Tak, nie, no to w wielu sprawach myślę, że jak się po prostu obserwuje polskie życie, no to ciężko się nie zgodzić. W każdym razie kończąc. I dlatego pytanie jest, bo mnie Konfederacja jednocześnie ciekawi i jednocześnie przeraża. Niektóre pomysły Konfederacji są absolutnie dla mnie obce i przerażające, ale główne pytanie brzmi, czy to jest siła, która będzie chciała realizować jakiś swój program, czy to jest siła, która będzie chciała dymić, wsadzać Tuska i pokazywać, że tylko ona jest zdrową siłą narodu. Wsadzać Tuska Ona może będzie nie poddana potrzebna. bardzo, bardzo silnemu testowi, ponieważ tak, Jarosław Kaczyński chyba jednak liczy na to, że on albo Konfederację zmarginalizuje, że się powtórzy sytuacja z 2023 roku, kiedy ona, prawda, jeszcze w lipcu miała poparcie 15%, a w wyborach miała 7%. No własne życzenie, głupią kampanią wyborczą pod hasłem z nikim nie dojdziemy, nie wejdziemy w koalicję, czyli co? Głosujcie na nas, to nie powstanie żaden rząd, po pół roku będziecie musieli głosować znowu, a przez te pół roku będzie chaos. No, nie było, 7% wyborców na to było. Więc liczy na to trochę Jarosław Kaczyński, że ten gen samozagłady znowu w Konfederacji wyskoczy. Ale on jest w części mencenowej, tej korwinowej, To znaczy, w tej no, narodowej... Z tej narodowej to taki element najbardziej szalony odszedł z Braunem i to oczywiście miało swoje, zresztą Braun się żywi PiS-em w tej chwili. To też jest tak, że pewna część elektoratu PiS-u ewentualnie odpływa do Brauna właśnie i to nie do Konfederacji. To są w ogóle źle zdefiniowane w obu tych partiach jest i w Konfederacji i w PiS-ie, że oni uważają, że jest jakiś elektorat wspólny, o który walczą, a tak naprawdę są zupełnie w innych kierunkach ustawione. Natomiast oczywiście no jest to cały czas, po pierwsze nie przeszło testu władzy, więc to jest jeszcze nie wiadomo co z Konfederacji, nie przeszło testu kuszenia władzy. Wszyscy będą chcieli rozkruszyć Konfederację. No nie jest tajemnicą dla nikogo, że takie, jak to koledzy nazywają, atlantyckie gadanie jest takie, że ten PiS to niech będzie, ale Konfederacja to lepiej nie. No może jakiś bardziej centrowy koalicjant. No, z Platformą się nie da, ale wyobraźmy sobie, że rozpada się Platforma obecna i powstaje jakaś nowa partia, jakaś czwarta droga, no bo trzecia już była, prawda? I z jakimiś nowymi tymi, no łapie te kilkanaście procent, jest koalicjant i co wtedy? Konfederacja zaczyna się starzeć gdzieś tam jako partia protestu, czyli Nie przy tej zmianie, która jest w Europie. Wiesz, zaraz będziesz miał rządy Możliwe. PN, rządy w AfD albo kordon skruszeje. On już skruszał ten kordon wokół AfD, więc naprawdę bardzo się zmienia w Europie i Konfederacja, Polska Konfederacja chociaż mówię, że mnie ich pomysły, wiele pomysłów przeraża i mi się nie podoba. Polska Konfederacja na tle różnych swoich odpowiedników prawicowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, dobrze. ale to jest po prostu baranek. Ale Polska Konfederacja zaczyna się bardzo szybko, nienawidzę słowa cywilizować, ale nabiera na akceptowalności, bo jest Braun. I on zaczyna. Ale Tym, to czym ciągle była jest- jeszcze 2 lata temu Konfederacja, to była do straszenia dzieci, to teraz już jest do straszenia dzieci Braun. Więc to jest bardzo, bardzo ruchliwa konstrukcja i to trochę dynamika też w wielkim stopniu zależy od tego, jak spozycjonuje się Karol Nawrocki na tej scenie. Znaczy, rozumiem, Nawrocki, że... powiedzieliśmy, jest jak Dino. Wchodzi do kolejnych... najpierw zajął po cichu, prosto, ale Małe bardzo... miasta 20 małe- 000, 50 A tysięcy. teraz Teraz wchodzi Milan. do... Igorze, to Milanu. metafora zawodzi, bo w Dino nie ma czegoś takiego, że ludzie w jakimś, przepraszam, tam Piertiszewie mówią, oni zaczęli sprzedawać w Warszawie, to ja już do Dino nie pójdę. Natomiast w wypadku jeszcze pamiętaj, że elektoraty mają silne negatywne. I oczywiście zawsze pojawia się co najmniej pokusa, że jak ktoś idzie w kierunku umiarkowanym, to się tam ze Ale to skraju nie znaczy- zdradził. ale to To wcale nie teraz znaczy, że obóz będzie obecnie bezkarny. rządzący cierpi na tym Po bardzo. prostu zmienia się nastrój, tak? Ludzie po prostu zaczną przychodzić do tego sklepu. Albo nie, zobaczymy. Ale coś takiego jest, bardzo mnie to Do tego ciekawi. sklepu zaczną przychodzić, ale czy sieć nie straci, bo tamtego przestaną przychodzić. No to jest... Nie mają na, alternatywy specjalnie. na razie nie ma. Na razie. Nie, to znaczy Z jeśli naciskiem chodzi na o- razie. o Na Wilanowego analogię- ludzie chodzą do Dino.
Do Dajno. Nie, to jak na Wilanowie chodzą do Dajno, to w mieście 20-tysięcznym po pierwsze najczęściej mają to w nosie, a po drugie, jeśli nawet dowiedzą się, że Dajno jest na Wilanowie, to im to w ogóle nie przeszkadza. Można Dlatego, że stworzyć nową markę, żeby, wiesz, objąć oba, to stara strategia biznesowa. Pogarda, mimo tego bardzo mocnego nurtu antyestablishmentowego i takiej emocji przeciwko elitom, którą ja też rozumiem, skąd to się bierze, w jakiejś części to podzielam. Uważam, że elity bardzo, bardzo zawodzą, zwłaszcza w czasach takich przejściowych. Ale w każdym razie, że ta emocja pogardy, ona jest bardziej w jedną stronę. To znaczy ona naprawdę jest bardziej z góry na dół niż odwrotnie. Więcej, i to też w badaniach wyszło, bardziej nienawistne komentarze są paradoksalnie, chociaż ciężko, właściwie medialnie zupełnie to jakoś nie wybrzmiewa, że bardziej nienawistne i niechętne komentarze są ze strony wyborców Platformy wobec wyborców PiS-u niż odwrotnie. Wyborcy PiS-u oczywiście nie lubią tej Platformy, ale jeśli chodzi o ich stosunek do wyborców Platformy, to oni tak, no tam kogoś znam, kogoś tego, jego sprawa. Więc nie mówię, że nie ma oszołomów, którzy po prostu też tam wypisują i tak dalej. Oczywiście to też jest, ale jak się zrobi badania takiej niechęci, to tak to wygląda. Prawda, to jest niezwykle. Więc jak mówisz o Dino, to raczej ten Wilanów z tym Dino. One były robione, u profesora Bilewicy akurat był taki projekt zaskakujący z schodami, na to jego nie osobę, Polsce, ale zdaje się. ogłosili to, że właśnie dokładnie taki efekt. Panowie, na tym proponuję skończmy. Na pewno dużo będzie się działo na polskiej Albo scenie, w polskim z społeczeństwie. przewagą, że nic. No. Wiesz, bo dla wszystkich Coś się... bardzo dużo się wydarzy, żeby się nic nie zmieniło i na końcu będzie znowu Platforma, PiS i będziemy dyskutować, że Jezu, ile tych polaryzacji. Tak może być, ale też ja sądzę, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy może się zmienić. Czy się zmieni, to też zależy właśnie Że to od... przestaje być tylko życzenie takich pięknoduchów, którzy mają dość polaryzacji, Znaczy- tylko że coś na rzeczy jest. Tak? Myśmy to już przeżywali, tak? Rok 2005 to był moment, kiedy wszyscy się spodziewali, właśnie to był moment, kiedy upadł podział postkomunistyczny i wszyscy się spodziewali, że te dwie partie postsowietnościowe stworzą wspólny rząd. Poszło inaczej, nadzieja. decyzje konkretnych osób, można je wskazać palcem, które to o tym zdecydowały, ale ten moment się powtarza. No i teraz, czy znowu się skończy tak samo? Nie musi, może. Zobaczymy. Będziemy na pewno o tym mówić w układzie otwartym, w sposób otwarty i pluralistyczny. Grzegorz Stroczyński i Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję Bardzo wam bardzo. dziękuję za fajną dyskusję. Dziękuję państwu. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. To bardzo ważne. Dzięki, do zobaczenia. Nagraj to w blisko.